Od lat korzystamy z chmury do wykonywania kopii zapasowej naszych plików z komputera lub zdjęć ze smartfona. Jej integracja z Windows 11 powoduje, że czasem nawet nie zastanawiamy się nad tym, czy plik zapisuje się również na OneDrive w celu wykonania kopii bezpieczeństwa. To po prostu działa. Nieodzownym elementem korzystania z chmury jest udostępnianie i dzielenie się plikami. W tym filmie pokażemy, w jaki sposób robić to szybko, bezpiecznie, a przede wszystkim efektywnie. Przejdziemy przez wszystkie opcje i pokażemy je na komputerze, smartfonie oraz oczywiście przez przeglądarkę internetową, więc bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz, znajdziesz w tym materiale coś dla siebie. Zostań z nami do końca, bo mamy coś specjalnego. Pokażemy, jak OneDrive pomaga poskładać zdjęcia z wakacji od różnych osób w jeden album. Usiądź spokojnie, zapnij pasy i zapraszam na podróż w chmury. Zanim pokażemy, w jaki sposób udostępniać pliki, warto wspomnieć o przestrzeni, jaką na nie mamy. OneDrive oferuje 5 GB miejsca na nasze pliki dla każdego użytkownika. Możemy ją oczywiście wykorzystać na każdym urządzeniu, ale jeśli to dla Ciebie za mało, polecamy skorzystać z subskrypcji Microsoft 365, gdzie każdy użytkownik otrzymuje aż 1 TB przestrzeni na swoje pliki. To oczywiście nie wszystkie korzyści subskrypcji i jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, kliknij na ten film na kanale, w którym przedstawiamy wszystko, co wchodzi w skład Microsoft 365. Samo udostępnienie jest bardzo proste i w przypadku strony internetowej OneDrive najprostszym rozwiązaniem będzie kliknięcie ikony udostępniania po prawej stronie przy nazwie pliku. Jeśli chcemy udostępnić więcej plików, to po prostu zaznaczamy je i klikamy ikonę udostępnij na pasku powyżej plików. Warto ją zapamiętać, ponieważ jest widoczna również na komputerze z Windows 11, gdzie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku, który chcemy udostępnić, a następnie wybrać tę ikonę. W przypadku smartfona uruchamiamy aplikację OneDrive, przechodzimy do plików i klikamy na 3 kropki przy pliku, który chcemy udostępnić. Następnie wybieramy opcję udostępnij i to wszystko. Oczywiście jeśli chcemy udostępnić więcej plików, to tak samo jak w przypadku strony internetowej możemy je zaznaczyć i udostępnić. W zasadzie jesteśmy już gotowi przejść do kolejnego kroku, jakim są opcje udostępniania. Są one bardzo podobne na wszystkich urządzeniach i przejdziemy do nich za chwilę, ale zanim to zrobimy, poświęć sekundę, żeby zasubskrybować nasz kanał i nie zapomnij też kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić nowego materiału. Będziemy również wdzięczni za komentarz pod filmem i łapkę w górę. Wiemy już, w jaki sposób możemy udostępniać plik, więc przejdźmy teraz do ustawień, które możemy zmienić, a niektóre naszym zdaniem nawet powinniśmy. My ponownie będziemy pokazywać, jak to wygląda z poziomu przeglądarki internetowej, ale na Windows 11 i smartfonie będzie wyglądało to bardzo podobnie. Pierwszą rzeczą, którą każda osoba udostępniająca powinna ustalić, to czy chcemy wysłać link do udostępnionego pliku mailem, czy chcemy taki link skopiować do schowka, a następnie wkleić go do wiadomości lub komunikatora. Jeśli to ma być ten pierwszy sposób, to w tym polu możemy wpisać adres e-mail odbiorcy, a jeśli mamy go w kontaktach, to od razu nazwę lub nazwę grupy, jeśli to ma być większa ilość osób. Poniżej dodajemy treść wiadomości lub korzystamy z Copilot w ramach Microsoft 365, który może automatycznie podsumować ten plik. To bardzo przydatna opcja, ponieważ odbiorca może zobaczyć, o czym jest plik bezpośrednio z wiadomości, bez potrzeby otwierania go, a nawet klikania w link. To są zastosowania AI, które bardzo lubimy, ponieważ realnie ułatwiają naszą pracę. Obok pola odbiorców możemy zmienić, czy będzie można edytować, czy tylko przeglądać. To bardzo ważne ustawienie i domyślnie jest ustawione na edytowanie, więc jeśli nie chcesz, żeby tak było, musisz zmienić to ustawienie. Nawet jeśli zapomnisz, nic straconego. OneDrive zapisuje historię zmian dokonanych na plikach, więc jeśli będziesz chciał przywrócić zmiany dokonane przez innych, to bez problemu będziesz mógł to zrobić. A jeśli chcesz jedynie skopiować link, to klikasz na odpowiednie pole, a gotowy link wkleja się do schowka. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe ustawienia. My jednak polecamy za każdym razem zajrzeć do opcji udostępniania, ponieważ jest tam więcej ustawień i jedno, które naszym zdaniem zawsze warto zmienić. Aby tam się dostać, klikamy ikonę ustawień w tym oknie i mamy dostęp do kolejnych opcji, z których część jest rozwinięciem poprzedniego ekranu, jak na przykład ustawienia edycji lub praw dostępu udostępnionych plików. Mamy jednak dwie całkowicie nowe opcje. Pierwsza z nich to możliwość ustawienia, do kiedy możliwy jest dostęp do pliku. Bardzo często, kiedy udostępniamy plik lub folder, zdarza się, że po prostu o tym zapominamy i odbiorcy cały czas mają do niego dostęp. Dobrą praktyką jest ustawienie czasowego dostępu do plików. Po prostu wybieramy datę, do kiedy ma on być i po tym czasie dostęp do pliku nie jest już możliwy.
A jeśli mimo wszystko odbiorca będzie chciał się do niego dostać, to z udostępnionego linka zawsze będzie miał możliwość wysłania prośby o przedłużenie możliwości pracy z plikiem. To bardzo wygodne rozwiązanie, które eliminuje sytuację, kiedy po latach ktoś ma cały czas dostęp do plików lub folderów w sytuacji, kiedy już nie powinien. Druga opcja to możliwość ustawienia hasła, które będzie musiało być wprowadzone, żeby dostać się do pliku. Zawsze warto tak zrobić, jeśli chcemy dodatkowo zabezpieczyć dostęp. Jak widać, mamy wiele opcji udostępniania i na pewno warto poświęcić chwilę, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych danych, ponieważ udostępnione pliki zawsze pozostają na naszym OneDrive, więc powinniśmy wiedzieć, co się z nimi dzieje i mieć nad nim pełną kontrolę. Jeśli bardzo często udostępniamy pliki przez OneDrive, na pewno docenimy zakładkę Udostępnione, gdzie mamy w jednym miejscu wszystkie pliki lub foldery, które udostępniliśmy oraz to, co udostępniono nam. To niesamowicie wygodne, kiedy chcemy odnaleźć link, który ktoś nam wysłał, ale nie wiemy, w jaki sposób to było. Być może mailem lub komunikatorem. Tutaj na pewno go znajdziemy. Możemy tutaj zobaczyć, kto udostępnił nam pliki, kiedy to było, a nawet sortować po typach plików, jeśli wiemy, że szukamy na przykład dokumentu Word. Możemy powiedzieć, że to takie centrum dowodzenia dla wszystkich udostępnionych plików. Tak samo dzieje się z plikami, które my udostępniamy. Jeśli nie mamy zwyczaju ustawienia daty wygaśnięcia lub dopiero to zaczniemy robić, to w tym miejscu znajdziemy wszystkie udostępnienia. Dotarłeś do tego momentu w oczekiwaniu na ukrytą poradę, więc czas ją w końcu pokazać. Wyobraź sobie wymarzone wakacje z najbliższymi przyjaciółmi, wspaniała zabawa, wiele niezapomnianych chwil oraz dziesiątki zdjęć i filmów na smartfonach każdego uczestnika. W większości przypadków każda osoba przesyła je później jakimś komunikatorem, jednak bardzo często zapominamy kogoś dodać lub są ograniczenia pojemności i część filmów nam się nie zmieści lub zostaje przesłana w gorszej jakości. Z pomocą przychodzi OneDrive, który może być świetnym miejscem na zebranie tych wspomnień. Jedyne co musimy zrobić, to stworzyć nowy folder na zdjęcia, a następnie udostępnić do wszystkich z prawami do edycji. Teraz każda z tych osób będzie mogła załadować zdjęcia bezpośrednio na OneDrive w pełnej jakości, rozdzielczości, nawet jeśli mówimy o dużych filmach w 4K. A jeśli mamy Microsoft 365, to na nasze wspomnienia mamy aż 1 TB przestrzeni w chmurze. A jak już wszystko wyląduje na naszym OneDrive, to wystarczy jedno kliknięcie, aby je pobrać i zapisać na naszym komputerze. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim sposobie, a może już z niego korzystacie i macie własne doświadczenia. Wtedy koniecznie się z nami podzielcie w komentarzu. Jak widać, udostępnianie plików to bardzo obszerny temat. Z założenia bardzo proste rozwiązanie, a ma wiele opcji, o których warto pamiętać, ponieważ mogą one wpłynąć na bezpieczeństwo naszych plików. I pamiętajmy o jednym, nasza chmura jest tak bezpieczna, jak praktyki oraz zasady, które stosujemy. To od nas zależy, co będzie się działo z plikami, które tam przechowujemy, a często się zdarza, że są to najcenniejsze rzeczy, jakie mamy. To już wszystko na dziś, do zobaczenia w kolejnym materiale, cześć!